Hej, jestem Maciejem z firmy EONA, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Chciałem omówić konteneryzację w wydaniu Trunas, czyli Trunas Core Kubernetes Docker. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego warto? Co warto wiedzieć? No i oczywiście jak zacząć. Ale najpierw... Jeśli poszukujesz rozwiązań związanych z szeroko pojętymi sieciami, zdalnym dostępem, pamięcią masową, skutecznie chroniącą Twoje dane lub wirtualizacją, chętnie omówimy i wesprzemy taki projekt. Lubimy nie tylko projektować systemy IT dla indywidualnych potrzeb, te mniejsze i te większe, ale również administrujemy w pełni IT lub wspieramy istniejące zespoły, które znacie i lubicie, świadcząc również proaktywny monitoring systemów, żeby pracowały, gładko. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie na zakładkę kontakt na eona.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, przesyłajcie, a teraz wracamy do materiału. Trunas Core i Jail. O co chodzi? Pierwotnie pomysłem zastosowanym w Trunas Core na dodawanie aplikacji funkcjonalności dodatkowych były tak zwane pluginy. Można w ten sposób instalować Nextcloud, Plex Media Server, sporo innych pluginów, zresztą swoje również można było pisać. Zresztą jak ktoś nie znajdzie co potrzebuje, to zawsze może uruchomić pusty kontener Jail i zainstalować wewnątrz co tamkolwiek sobie potrzebuje, wymyśli, wyklika. Wyklawiaturuje, tak bardziej ściśle rzecz biorąc, tam nie ma GUI wewnątrz. Jail polega na tym, że odpala się aplikację uwięzioną, ograniczoną do konkretnego katalogu na dysku hosta, na którym jest odpalane. Ma ona dostęp do tego samego RAMu, do tego samego procesora, tego samego jądra systemu. Współdzielą nawet przestrzeń dyskową, choć jak wspomniałem, Jail jest uwięziony w jakimś swoim katalogu i nie ma dostępu do całości dysku gospodarza. To byłoby nierozsądne, gdyby tak było. Separacja oprogramowania od systemu wydaje się na wystarczająco sensownym poziomie. Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest jego prostota. Bardzo mały narzut na zasoby. W odróżnieniu od klasycznej wirtualizacji, każdy proces wewnątrz Jaila jest, jak każdy inny proces uruchomiony, widoczny w systemie gospodarza. Oczywiście procesy gospodarza nie są widoczne wewnątrz Jaila. To jakby to w ten sposób jest sensownie rozwiązane. No i co by komu szkodziło, żeby dalej było tak, jak było? Można byłoby zapytać. Wadą, która naprawdę potrafi utrudnić swobodne korzystanie z tego rozwiązania, jest fakt, że Jaile, jak wspominałem, dzielą z gospodarzem również jądro systemu, z którego korzystają. Sprawia to, że wszystkie aplikacje w Jailach muszą być zgodne z systemem gospodarza. Trunas Core oparty na FreeBSD, Jaile na nim odpalane muszą być tylko zgodne z FreeBSD, nie tylko zgodne z FreeBSD, ale na ogół również z jego konkretną wersją. Czyli aktualizacja aplikacji może okazać się niemożliwa bez aktualizacji systemu gospodarza, a aktualizacja całego systemu gospodarza często wymaga po prostu poprawek w aplikacji, czy po prostu je psuje. Rozwiązaniem, którego pozazdroszczono w Trunas Core jest właśnie Docker. Rozwiązuje on bolączki związane z Jailami. Docker pozwala na budowę minimalnego systemu operacyjnego zawierającego wyłącznie elementy potrzebne do obsługi aplikacji, dla której jest stworzony. Co ważniejsze, jakby nie ma nic więcej. I zawiera on również w sobie wszystkie zależności, które są potrzebne do działania. Właściwe sobie i swojej wersji, swojej biblioteki i wszystko, co potrzebuje do uruchamiania samego siebie, ale nic więcej, nic ponad to, co jest niezbędne. Jest on odseparowany od systemu gospodarza, rozwiązując problem na przykład główny, czyli niekompatybilności wersji oprogramowania, bibliotek i tak dalej. Nie ma już tego problemu, w którym aktualizacja systemu wymusza aktualizację aplikacji i w drugą stronę. Prawie całkowicie go nie ma. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Cały system operacyjny z serwerem HTTP czy bazą danych zajmuje kilkadziesiąt do maks kilkuset megabajtów.
to jest olbrzymia różnica w porównaniu do serwera wirtualnego, który zawiera lekko gigabajty, minimum gigabajty danych, jest dużo mniej poręczny w operowaniu w tej i nazad, w kopiowaniu i tego typu rzeczach. Dłużej się oczywiście uruchamia, generalnie bardziej wirtualne maszyny są dużo większym obciążeniem niż właśnie taki Docker. Taki kontener jest na tyle uniwersalny, że możemy go swobodnie przenieść na dowolny inny komputer, kompatybilny z Dockerem i tam go odpalić bez obaw o problemy z kompatybilnością, z wersjami i tym podobnymi rzeczami. Trunas, Scale, Docker. O co tutaj chodzi? Jak już sobie ogólnie powiedzieliśmy, dlaczego Jail nie jest fajny z kilku względów, a Docker już w zasadzie z tych względów fajny jest, to wróćmy do Trunas. Teoretycznie najprostsze byłoby po prostu dodać Dockera do Trunasa. Tak, tylko że jak wspominałem, Trunas Core jest na FreeBSD i mimo zalet tego systemu, niestety, skrajnie upraszczając, FreeBSD nie za bardzo umie w Dockera. Dlatego między innymi odpalono gałąź Trunas Scale. Podstawową różnicą techniczną, jaką jest właśnie to, że jest ona oparty na Debianie. Debian i oparty na nim na przykład Ubuntu świetnie grają w grę zwaną Docker. Dygresyjnie również ważnym elementem różniącym Scale i Core jest możliwość skalowania systemu plików przez łączenie minimum 3 nodów w klaster. Co ma sprawiać, że klaster będzie nie dosyć, że odporny na awarię, to jeszcze jednego noda, to jeszcze szybszy. To tak dygresyjnie. Kubernetes. Współczesne, złożone i mocno obciążone usługi najczęściej rozbija się tak zwane mikrousługi. Oddzielone od siebie, na przykład bazy danych oddzielone od serwera HTTP, od serwerów cache czy load balancerów. Każdy stwarza się po prostu takie mikrousługi i łączy je później w kupy. Sprawia to, że odpalając wiele instancji, takie mikrousługi, na przykład serwera HTTP, czyli tego www, na kilku serwerach umożliwiamy niemal natychmiastową skalowalność i jednocześnie zwiększamy odporność na awarię jednego z serwerów. Wszystko pięknie, ale okazuje się, że w praktyce takich kontenerów dla jednej aplikacji na start bywa często po kilka, dla każdej jeden. Dodatkowo w ramach redundancji trzeba byłoby replikować je na inne nody, odpalać dodatkowe kontenery w ramach potrzeb, jeżeli jest przeciążenie lub coś takiego. Robi się tego dużo. Z pomocą przychodzą nam tutaj tak zwane orkiestratory, na przykład Docker Swarm, Docker Compose, czy używany właśnie w Trunasie Kubernetes. On właśnie w tle dba o utrzymanie właściwej ilości kontenerów, stworzenie wewnętrznych sieci do komunikowania się wewnątrz, między tymi kontenerami, przekierowywania zapytań z zewnątrz na właściwe kontenery, przydzieleniem zasobów dyskowych, o wiele innych rzeczy, o których my nie musimy myśleć. Przynajmniej dopóki wszystko działa, bo później, ale to już inna historia. Z aktualnie widocznych na pierwszy rzut oka wad takiego rozwiązania wymienić można znacznie większą złożoność rozwiązania w porównaniu do Jaila. Drugą wadą, już nie tyle samej konteneryzacji, tylko wadą wydania wersji Trunas jest brak redundancji. Przynajmniej wersji natywnej tej, którą dostajemy z pudełka. Chodzi o to, że kontenery często bywają duplikowane na kilku fizycznych serwerach, nodach, ze względu zarówno na niezawodność, jak i skalowalność obciążenia, jeżeli nagle przychodzi tych zapytań dużo. W tym wypadku tak to nie zadziała. Zapewne dałoby się to jakoś rozwiązać z większą lub mniejszą ingerencją w trzewia systemu, jak zresztą większość rzeczy w open source, ale nie o to w tym miejscu chodzi. Zaraz zaprezentuję, jak to zrobić na laboratorium. Do prezentacji wykorzystuję Trunas
Scale 2212 Bluefin. Na maj 2023 konieczne okazało się ręczne zmiana linii na Bluefin, ponieważ we wcześniejszej wersji następowały kłopoty z aktualizacją aplikacji spoza natywnej tej pierwotnej listy Ajax Systems. Dodatkowo muszę przyznać, że jak na początku czuć było, na początku Scale'a, czuć było niedopracowanie tego interfejsu od użytkownika, tak z wydania na wydanie wygląda to coraz sensowniej i z mojej subiektywnej perspektywy coraz fajniej, coraz sprawniej. Dodam, że do laboratorium wykorzystana jest maszyna z dyskami NVMe, ponieważ kontenery, a zwłaszcza ich inicjowanie, potrafią być ciężkie również dla dysków, może nawet zwłaszcza dla dysków. W zakładce Manage Catalogs mamy oryginalny katalog z TrueNASa. Co możemy zrobić? Możemy zrobić dodaj katalog. On tutaj nas uprzedza, że third party application mogą być kłopotliwe, że mogą zrobić niedobre rzeczy i to jest generalnie prawda. Musimy się z tym po prostu pogodzić i musimy kliknąć continue. Co zrobimy? Przekopiujemy stąd repozytorium, na które ma spoglądać nasz TrueNAS. Nazwijmy je TrueChart. Chcemy korzystać raczej z wersji stabilnych, branch główny i klikamy Save. On tu pisze, że to może potrwać kilka minut i to faktycznie trwa kilka minut. W tle możemy sobie zobaczyć, co on tutaj buduje, co on tutaj robi i możemy tutaj zwrócić uwagę, że do tego wykorzystywany jest K3S jako zarządzający kontenerami w TrueNASie. Dodajmy sobie naszą pierwszą aplikację jeszcze z natywnego katalogu. Tu chciałbym, przy okazji chciałbym pokazać NetData, dosyć ciekawa aplikacja. Na potrzeby tego możemy tylko na potrzeby tej instalacji zwróćmy tylko uwagę, że jest ten numerek to będzie numer portu, na jakim będzie to osiągana ta aplikacja. Tutaj robimy tylko save na potrzeby tej instalacji. On tutaj w tle dosyć mocno sobie pracuje i będzie nam instalował wszystkie rzeczy potrzebne, żeby odpalić ten kontener. Zrobimy installed application. Zwróćcie tutaj uwagę, że mamy deploying. Ono tu już jest, ale w tle rozpoczyna się wdrażanie tego kontenera. Tu możemy podejrzeć, że faktycznie dzieje się tam sporo rzeczy w tle. I mamy deploying. W międzyczasie również synchronizuje się nasz nowy katalog. To naprawdę dłuższą chwilę potrafi potrwać. Spójrzmy proszę, mamy już tutaj Active. To oznacza, że wszystko działa. Klikamy sobie w web portal i zostaniemy automatycznie przekierowani do tego linka, jak wspomniałem. To jest ten sam adres, co adres naszego TrueNASa i ten port, na który wcześniej wskazywałem. Dlaczego to jest fajne? Dlaczego to chciałem pokazać? Jest dosyć nieźle natywnie zgrany z samym TrueNASem. Jakby z pudełka mamy dosyć kompletny monitoring całości, włącznie z monitorowaniem cache'a ZFS, z dyskami, z procesorami, z siecią. Bardzo fajnie dograny właśnie do TrueNASa, tak z pudełka zupełnie gotowy monitoring. W kilku minutach pojawiają nam się w Available Application dodatkowe aplikacje. Zwróćcie uwagę, są tutaj żółte. To jest dla nas informacja, że nie są tak jak w wypadku Pi-hole z wersji oficjalnej, tylko z katalogu TrueCharta. Jest tego już dużo więcej. To już jest dosyć ciekawy katalog. Jest inny Nextcloud, jakaś wersja Bitwardena, WireGuard i sporo innych. Ale na przykład jest również wiki. Do przykładu z TrueCharta zainstalujmy sobie wiki. Nazwa aplikacji XWiki, wersja. Jeżeli jest więcej,
wybieramy, jeżeli mamy możliwość wybierania innej wersji, wybieramy czas. Warto to zrobić, to jest testowe rozwiązanie, więc nie, ale to warto zrobić, żeby się zaraz nie okazywało, że będziemy mieli błędne czasy gdzieś wyskakujące. Zostawiamy deployment i idziemy dalej. Typ serwisu. Mamy dwie wersje, albo cluster IP, albo load balancer. To jest o tyle ważne, o czym warto wiedzieć, ponieważ ten load balancer będzie automatycznie, jeżeli jakieś zapytanie będzie przychodziło tak jak będzie przychodziło tak jak tu na jakiś określony port, to on zadba o to, żeby przekazać do właściwego działającego kontenera. Nawet jeżeli będzie wiele tych kontenerów, to load balancer niezależnie od, to load balancer automatycznie w tle będzie przekierowywał do odpowiedniego kontenera. I to jest wersja load balancer, jeżeli mamy usługę dostępną z zewnątrz, natomiast część usług nie musi być dostępna z zewnątrz. Wyobraźmy sobie, że z zewnątrz widzimy tylko stronę internetową, a strona internetowa w tle ma bazę danych. Już komunikacja strony internetowej z bazą danych już absolutnie nie musi być widoczna na zewnątrz, wówczas nie potrzebujemy tej funkcjonalności wystawiania. Mamy port, na którym będzie wystawiona. Mamy ilość storage'u i OK. Dosyć tego jest dużo, jest tego kilka. Znaczy każda aplikacja, każdy kontener potrafi mieć swoje, będzie miał swoje zmienne, swoje właściwości, swoje rzeczy do uzupełnienia. Klikamy dalej, to też chwileczkę potrwa. Na samej górze klikamy sobie Installed Application. I tutaj mamy naszą wiki, która aktualnie jest w stanie deploying. Zwróćcie uwagę, że tu jest 0/3. Oznacza to, że będzie miała 3 instancje i będzie jedna po drugiej się instalowała. Zobaczcie, że mamy Active. Teoretycznie powinno już działać. Jest 2/2, tylko cały czas mamy stronę niedostępną. Piłka zmyłka. Zwróćcie uwagę, że przed chwilą było 0/3. On jeszcze będzie wdrażał trzecią instancję. To znowu jeszcze chwilę potrwa. Nie wpadałbym w panikę, nie wpadałbym w panikę, że to nie działa. Za chwilę po prostu podniesie się, jak wdroży się trzecia instancja. Mamy informację, znowu jest na szaro, jest deploying 2/3. Za chwileczkę podniesie się trzecia i będzie nam funkcjonowało normalnie. Super, 3/3, więc co pozostaje zrobić? Klikamy Open. I tu nam się czarodziej włącza wiki. Klikamy. No, w tym wypadku Never. Wyłącznie robimy Edit this page. Create. I co? I mamy własną Wikipedię na naszym Trunasie. Rewelacyjne rozwiązanie. Bardzo polecam. Czyli tak, najpierw mamy aplikację bezpośrednio, natywnie z Trunasa, to są te na niebiesko. Pokazałem również, jak zainstalować dodatkowe Strucharta, to są te na żółto. Natomiast co dalej? Co jeżeli chcemy coś z zewnątrz? No, mamy tutaj taki hack, już taki dosyć niskopoziomowy, jak po prostu Launch Docker Image. Co się tutaj wydarzy? Nazywamy, pokażę stronę, takie demo Nginxa, czyli najprostszą wersję przeglądarki serwera strony internetowych, tylko po to, żeby było coś w rodzaju Hello World, Nginx i tu klikamy repozytorium. Domyślnie nie muszę klikać wszystkiego z przodu, ponieważ to, co będzie z przodu, to będzie tak naprawdę Docker Hub. Tak. Najprawdopodobniej tak, będzie się dało tutaj coś ściągnąć z innych repozytoriów, natomiast domyślnie będzie szukał na hubdocker.com. Okej, i idziemy dalej. Tak, latest, no to też zależy, czy stable, czy latest, co tam będziemy potrzebować.
To może być ważne image pool policy. Domyślnie jest pool, znaczy, że ma ściągnąć tylko jeżeli nie ma na hoście. Trzeba na to uważać, ponieważ jeżeli mamy latest i zależy nam na najnowszych, no to będziemy musieli kliknąć, żeby zawsze ściągał. Jest jeszcze opcja nigdy nie ściągaj, nawet jeżeli nieobecny, ale to jakby nie na teraz. Czyli albo klikamy ściągnij, jeżeli nie ma na hoście ten kontener, albo ściągaj, zawsze zależy co chcemy osiągnąć. Entry point to jest komenda, która jest uruchomiona wewnątrz kontenera, czy to jest serwer stron internetowy, czy czegokolwiek, to jest ta aplikacja, która ma zawsze chodzić w tle. Tu mamy zmienne. Czasem do aplikacji, na przykład do bazy danych, musimy przekazać takie dane jak nazwa bazy danych, jak użytkownik, jak hasło. Wtedy po prostu klikamy sobie add i mamy nazwę zmiennej, na przykład użytkownik i jej wartość, czyli jego login, później hasło, później co tamkolwiek chcemy, co tamkolwiek nie wymaga nasza aplikacja. Tu jeszcze jest ważna rzecz, networking. Do każdej aplikacji, którą używamy, której chcemy używać, musimy się jakoś dostać. Jest to mniej lub bardziej oczywiste. Są dwie opcje. Pierwsze to robimy coś takiego, że wystawiamy na zewnątrz cały kontener, czyli będzie on przypięty do naszego interfejsu zewnętrznego i poprosi o serwer z serwera DHCP, czyli będzie osobnym zewnętrznym bytem. To czasem się może przydać, natomiast w zdecydowanej większości będzie dla nas lepsza wersja, którą zaraz pokażę, czyli port forwarding. Czyli wystawimy tylko jeden port i będzie on automatycznie przekierowany na właściwy kontener bez naszej ingerencji. My wiemy, że na kontenerze, na Nginxie jest wystawiony port 80. Na nodzie będziemy go szukali pod portem, załóżmy 8080. No ale nie. Nie jest możliwe. 8080 TrueNAS jakby wymusza na nas, że muszą być to porty od 9000 w górę, więc i tak zróbmy. Czyli wszystko, co trafi na naszego noda, na naszego TrueNASa na port 9000, będzie przekierowane na nasz kontener Nginxa, na jego port 80, czyli tam, gdzie powinien serwować stronę, protokół, w naszym wypadku TCP, storage. I tutaj zaczyna się ciekawostka, ponieważ kontenery są tworem tak zwanym bezstanowym, czyli wszystko to, co się zmieni wewnątrz kontenerów podczas ich działania, po restarcie nie będzie aktualne. Nastąpi coś w rodzaju resetu. I w jakiejś części aplikacji to jest jak najbardziej fajne i to ma sens i to jest ok. Natomiast na przykład jako oczywiste nasuwa się baza danych, tak? No nie może być tak, że po restarcie kontenera dane nam giną. Tutaj jakby rozwiązaniem jest montowanie wolumenów, czyli co robimy? Klikamy dodaj i jak to działa? Na hoście mamy jakieś miejsce, jakiś katalog, jakieś miejsce, w którym chcemy przechowywać na przykład te nasze pliki bazy danych i klikamy, gdzie mają być zamontowane na kontenerze, czyli jeżeli to będzie na przykład serwer HTTP, czyli jakiś serwer stron internetowych, wskażemy na nasz katalog na TrueNASie i tutaj tam var www, czy gdziekolwiek ma to być i wówczas kontener jest jakby bezstanowy, można go powielać, restartować, w środku nie będzie żadnej zmiany, natomiast to, co ma pozostawać, być jakby po restarcie, być nadal w wersji zmienionej, musimy przechowywać poza kontenerem. Tutaj do tego dema nie będziemy tego potrzebowali. Tutaj również mamy ciekawostkę pod tytułem volum w pamięci. I tu się robi dosyć ciekawie, bo
Jeżeli na przykład mamy miejsce, gdzie chcemy coś cache'ować albo chcemy zapisywać jakieś tymczasowe pliki, a chcemy, żeby były bardzo szybki dostęp do tego, to możemy zrobić dysk w ramie. Kontener nie będzie świadomy, co się dzieje, ale na przykład my jako świadomi użytkownicy stwierdzimy, że ten katalog z jakiegoś powodu, czy to ma być jakiś cache'ujący katalog, czy jakiś tymczasowy, potrzebny z bardzo szybkim dostępem do dysku, my go montujemy tutaj i wynik jest taki, że zamiast w jakimkolwiek fizycznym dysku talerzowym czy SSD, ten katalog będzie montowany w ramie. Bardzo fajna sprawa. Może to mieć bardzo ciekawych parę zastosowań. Idąc dalej, Privilege Mod. Generalnie nie stosuj, jak nie musisz. Niestety w niektórych wypadkach musi być stosowany. Dawanie niewłaściwych, za dużych uprawnień to z definicji jest zły pomysł, czasem niestety niezbędny. Upgrade Strategy, jeżeli mamy tych kontenerów wiele, to mamy decyzję, czy albo tworzy nowe i zabija stary, albo najpierw zabija, później tworzy. To jakby to już są szczegóły. No to generalnie byłoby tyle. Klikamy sobie ze szczegółów tego kontenera. Klikamy sobie OK. Wracamy do Installed Application. Mamy Deploying Active. Zwróćcie uwagę, port 9000. Mamy tu otwarte. Robimy sobie F5, proszę bardzo. Mamy demo naszego serwera Nginx. Jego adres IP. Zaraz pokażę, to nie jest ten sam adres. Pokażę zaraz, skąd się wziął ten adres IP. Jego server name, jego data. W ten sposób stworzyliśmy, jakby mamy pełen zakres możliwości wdrażania wszelkich kontenerów na naszym Trunasie. Idąc dalej. Mamy zainstalowane aplikacje, potencjalnie osiągalne aplikacje, zarządzanie katalogami, to już też mówiłem. Tu mamy jeszcze menadżer image, obrazów. I nawet jeżeli jakiś kontener skasujemy, czasem tutaj ten obraz pozostaje. No jeden tutaj jest zdecydowanie cięższy obraz. Jest, reszta zależnie od sytuacji ma od kilku do kilkuset megabajtów. Idąc dalej po menu mamy na przykład Choose Pool. To już zrobiliśmy, ale na przykład możemy z jakiegoś powodu chcieć się przestawić na inny pool albo odznaczyć pula. Z zaawansowanych, z ustawień samego Kubernetesa. To są te adresy IP, które widzimy tutaj. 172.16. To jest sieć, w której są rzeczywiste kontenery, jak już wspominałem. Load Balancer zrobi nam robotę, która odwołanie do naszego Trunasa na port tam 9000 przekieruje na rzeczywisty kontener we właściwej sieci. Stąd jest ta różnica, stąd nie zgadzają się te adresy IP. Jeszcze z rzeczy, które się mogą przydać, w wypadku jakichś problemów czy coś takiego. Tu jest dosyć ważna, dosyć ciekawa funkcja. Klikamy na shell. Wybieramy który z podów. Tu jest akurat jeden. Wybieramy jaka komenda ma być wywołana. W tym momencie jest to powłoka i robimy tak. I jesteśmy tak naprawdę wewnątrz kontenera. Tu możemy zacząć jakiekolwiek rozwiązywanie problemów, jeżeli cokolwiek się dzieje, możemy się do niego wprost zalogować, jesteśmy w środku kontenera w jego systemie operacyjnym. Sieć normalnie działa, jesteśmy w środku. To się naprawdę może przydać. Tutaj, jak widać, nie ma żadnych zewnętrznych dysków, tylko jest jego natywny system plików. Jeszcze z rzeczy ciekawych mamy coś takiego jak logi. Tu znowu klikamy właściwy i zwróćcie uwagę, kilka razy odświeżymy i mamy te logi. Jeżeli coś się dzieje w aplikacji, tu powinniśmy kierować nasze kroki, żeby się dowiedzieć, co się stało, co się powinno stać, a co się nie stało, tak? Z jakiegoś powodu na przykład.
Jeszcze dalej z takich jakby bardziej debugowych funkcji działają jak najbardziej takie polecenia jak PS Docker. Może tak. Tutaj widzimy od 3 minut jest podniesiony nasz image, nasz Nginx. Dalej od 30 minut mamy rzeczy związane z wiki i od 40 minut rzeczy związane z samą konteneryzacją, z zarządzaniem nim, z odpalaniem tego. Także to też jakby te wszystkie polecenia tutaj jak najbardziej działają. Jeszcze z rzeczy, na które możemy jeszcze spojrzeć, mamy pody odpalone tutaj na naszym hoście. Jeżeli będziemy sobie szli dalej w ramach tam zabawy, grzebania, to wszystko to jest zarządzane przez K3S. To jest ten, powiedzmy, menadżer, który pomaga nam gdzieś tym zarządzać w tle, ten orkiestrator, i mamy ewidentnie go wprost konfigurację, po prostu podaną wprost konfigurację. Tutaj możemy zobaczyć, że ten host jest tak naprawdę i pełni rolę kontrolera i miejsca, na którym odpalane są kontenery. No jakby ma to sens, prawda? Ponieważ mamy tylko jeden rzeczywisty host. W większości wypadków jest to tak, że tych hostów wykonujących może być zdecydowanie więcej. O tym już też wspominałem. Jakby o tyle jest to ciekawe, że jakby w innych wypadkach da się sterować, da się tym sterować, można sterować inne hosty zarządzające mogłyby sterować tym. Tutaj jakby nie widać, żeby to wychodziło w tą stronę. Na chwilę obecną jest jak jest. Nie potrafię powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie. Także normalnie można też próbować z konsoli tym wszystkim zarządzać, zmieniać, edytować. Czy bym to robił? Pewnie nie, bo zaraz pewnie się okaże, że po jakichś zmianach w GUI okazuje się, że coś jest nadpisane. Nie wiem, czy bym w tym kierunku chciał tym klastrem zarządzać. Pewnie nie. Podsumowując, to tylko podstawa Kubernetes, czy ogólnie kontenerów. To mega złożony temat, ale zachęcam do zabawy. Czy postawiłbym na tym produkcyjne kontenery z krytycznymi danymi? No nie. Czy posadziłbym na tym kontenery na własny użytek, czy do testów? Tak, zdecydowanie tak. I uważam, że to świetny punkt wyjścia do rozpoczęcia zabawy z Dockerem czy Kubernetesem. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie w zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!